Dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie jajko czy kura, czyli odwiecznym problemie rynku nieruchomości, czy lepiej być najemcą, czy być właścicielem. I do tego programu skłoniła mnie ożywiona dyskusja pod naszymi filmami, gdzie za chwilę ją zresztą zacytuję. Spieracie się i jedni twierdzą, że lepiej być najemcą, inni, że lepiej być właścicielem, co będziesz robił na starość i tak dalej. W ogóle lepiej być, coś mieć. Część tak mówi, ale nie wszyscy. Przyjrzymy się, jak to wygląda w różnych krajach, a przede wszystkim z Katarzyną Brzeską-Miksą z Funduszu Hipotecznego, zajmującego się również troszeczkę najmem. Porozmawiamy sobie bez promowania ich działalności, bo to nie jest program sponsorowany, ale porozmawiamy sobie o możliwości też właśnie najmu i kształcenia tego najmu we własność mieszkania, czy to jest dobra droga, szczególnie dla tych, którzy mają na przykład dobre zarobki, a z jakiegoś powodu są dyskryminowani przez banki, bo tacy wśród nas też są. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, to subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach propozycje nowych tematów, także Wasze oceny rynków są dla nas bardzo interesujące. Dodam też, że na stronie symen24.pl pewne dane i pewne wykresy, które my tutaj tylko będziemy omawiali w takiej lepszej formie i dokładniejszym wyglądzie, nie migającym jak to w filmie, zobaczycie na stronie symen24.pl. Tam zapraszam także do wspierania naszego kanału, bo zawsze nam jest miło, jak ktoś nas wspiera i możemy robić lepsze audycje. Niektórzy z Was twierdzą tak, co oznacza stwierdzenie, że najem będzie tańszy niż kupno własnego. Zakładając średnią życia 75 lat, przez około 50 trzeba gdzieś mieszkać. Rozumiem, że tak to się mieszka z rodzicami albo w domu starców. Jeżeli rata wynosi 3000, to najem powinien być maks 50% tej wartości, żeby wyszło na zero. No i tak dalej. Ktoś tam dowodzi wyższości własności nad najmem. Ktoś inny znowu daje przykład, mieszkanie 800 plus wykończenie, rata kredytu 400 plus czynsz, wynajęcie identycznego mieszkania 2300 plus czynsz, różnica miesięcznie 1800 razy 30 lat razy 12 miesięcy i temu komuś wychodzi, że lepiej jest wynajmować. Katarzyno, coś powiesz na ten temat? Znaczy ja myślę, że co do zasady każdy z nas woli posiadać niż wynajmować. I wszystkie dane też to potwierdzają. Nawet patrząc na dane dotyczące całej Unii Europejskiej, to 70% obywateli Unii jednak posiada nieruchomość. Jedynie 30% nieruchomość wynajmuje. Mam wrażenie, że w Polsce jest jednak też duże przywiązanie do własności i do posiadania nieruchomości. Nigdy nie byliśmy tak mobilni też za pracą, jak miało to miejsce chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie często zmieniali mieszkania i podążali za taką pracą, która jest dostępna. U nas było to zawsze bardziej stacjonarnie. Po drugie, obecne możliwości techniczne i technologiczne pozwalają na pracę zdalną. Można mieszkać, prawda, w Warszawie i pracować dla firmy, która jest firmą z Trójmiasta, więc też troszeczkę się ten obraz zmienił. Natomiast ciekawe wydają mi się też dane, które pokazują, że te kraje, w których najem jest bardziej popularny, są też kraje, w których te więzi rodzinne są troszeczkę luźniejsze. Bardziej, tak można powiedzieć, tradycyjnie do w ogóle rodziny i takiej jednostki, jaką jest rodzina, podchodzi się w krajach, w których rzeczywiście same dane chociażby Eurostatu pokazują, że przeważa własność w stosunku do najmu. Więc ja myślę, że jednak posiadanie i wszyscy dążymy i będziemy dążyć do tego, żeby tę nieruchomość posiadać. Pytanie oczywiście, jak to zrobić i czy będzie nas dalej na to stać i czy te nieruchomości będą dostępne, czy może jednak stają się mniej dla nas osiągalne. I tu wchodzi najem i też takie pytanie, czy ten najem to jest taka nowa trochę ideologia, czy raczej racjonalizacja tego, że prawda, nas na te mieszkania nie stać.
Ciężko tu odpowiedzieć. Zaraz tutaj muszę wejść na chwilę z danymi, które sobie wynotowałem na kartce i które Państwo też zobaczycie, również na naszej stronie w bardziej takiej okazałej formie, ale tutaj sobie pozwolę powiedzieć i trochę się nie zgodzi, bo po pierwsze powiedziałaś o tej własności, no i że byliśmy mniej mobilni, to zwracam uwagę, że sama użyłaś czasu przeszłego, a nie teraźniejszego i w przyszłości też nie wiadomo, czy będziemy bardziej mobilni czy nie, raczej Polacy są dosyć dynamiczni, to energicznym narodem jesteśmy. Co do krajów, w których najbardziej popularny jest najem, to bardzo łatwo powiedzieć jest o Europie, bo to są wszystkie te kraje, w których dużą rolę odgrywa język niemiecki, czyli Szwajcaria, Austria i Niemcy. Austria 57,2% gospodarstw domowych mieszka w wynajmowanych, Niemcy 52,5%, Szwajcaria 44,5%. W Polsce własność 87,3% i jesteśmy, uwaga, w grupie kraje, jakie nas wyprzedzają. W jakim towarzystwie jesteśmy? Zaskoczy Cię jeden kraj, bo będzie ze Skandynawii. Uważajcie. Rumunia, Słowacja, Litwa, Chorwacja, Czarna Góra, Północna Macedonia, Węgry, Norwegia, Bułgaria i dopiero znajduje się Polska 87,3. Czyli ci wikingowie, przynajmniej część tych wikingów, mieszka we własnym, zresztą się trudno dziwić, kto był w Norwegii, a często no to wiadomo, jak tam wygląda zabudowa i po prostu no, tak wyszło tradycyjnie, że mają własność. Ale też warto powiedzieć, że na przykład Polacy kupują mieszkania na kredyt. Ale wiecie, ile jest gospodarstw zakredytowanych? 12% w Polsce. W Rumunii 1,3%, a w Norwegii, gdzie jest tak wielka własność, 59,8% jest ludzi, gospodarstw zakredytowanych, posiadających mieszkania. W Niderlandach 59,3%. Niderlandy są za to też jeszcze, uważajcie, liderem. Nie dość, że mają największe zakredytowanie w Europie, to mają też największy udział gospodarstw domowych mieszkających w mieszkaniach objętych dopłatą do czynszów lub za darmo i to jest 25,2% tak mieszka. To nam pokazało, jak bardzo różnie te rynki wyglądają. Już pomijając to, że w Polsce bardzo dużo ludzi mieszka na wsi, a na przykład w takiej Hiszpanii, no to głównie w miastach oni mieszkają i to jest w ogóle tam znacząca dominacja. My się nie zbliżamy w ogóle do tych poziomów, co w Hiszpanii, mieszkania w mieszkaniach i w miastach. Jak wygląda przyszłość najmu? Czy w takim razie ten najem, on daje pewne korzyści, prawda? Bo on daje ci mobilność, daje ci możliwość przeniesienia się, daje ci możliwość taką swobodną skalowania mieszkania w zależności od potrzeb. Jak to wygląda tak naprawdę? Rozwija się czy nie? Ja myślę, że się rozwija, bo tak jak słusznie wspomniałeś, ja użyłam czasu przeszłego dotyczącego tej mobilności, bo jesteśmy bardziej mobilni niż byliśmy i to podążanie za pracą i w różny sposób, czasami wybór większego miasta, czasami wybór mniejszego miasta, bo to nie zawsze jest tak, że wszyscy chcą koniecznie mieszkać w Warszawie. Ten najem na pewno będzie się rozwijał. Też mamy duże fundusze, które inwestują w mieszkania na wynajem. W tej chwili to i tak jest zupełnie nieznaczący procent rynku, ale na pewno to się będzie rozwijało. Daje to duży wybór lokali, bo rzeczywiście możemy sobie zmieniać 2-3 pokojowe w zależności od potrzeb. Dajemy to też swobodę co do miejsca zamieszkania, więc właściwie możemy żyć w dowolnym mieście, zmieniając czy to Warszawa, czy to Kraków, czy każde inne miasto. I też dużo osób, z którymi ja przynajmniej rozmawiałam, które miały kredyty hipoteczne, a na przykład spłacały kredyty hipoteczne, bo nie wiem, nabywaliśmy mieszkanie i przy okazji spłacając kredyt hipoteczny, który ta osoba zaciągnęła, bądź jakiś już tam pozostający fragment, niewielką kwotę, to było dla nich coś niewiarygodnego. Te odczucia związane już ze spłaceniem były tak silne, że widać było, jak było to dla nich finansowe i psychiczne obciążenie. No bo to były osoby, gdzie podczas jednej z ostatnich umów pani mi powiedziała, że ona wreszcie będzie mogła być odważniejsza i zrezygnować z pracy, którą wykonuje. Pracowała w jakiejś instytucji takiej publicznej, w jednym bodajże z ministerstw, ale pracowała tam od lat, ponieważ
bała się zrobić jakikolwiek ruch, no bo ciążył na niej ten kredyt hipoteczny. I mam wrażenie, że to duże obciążenie finansowe, ale i psychiczne, no też gdzieś trzeba brać pod uwagę, czy to jest ten moment, w którym my jesteśmy gotowi takie obciążenie na siebie wziąć. I ono będzie decydowało o naszych dalszych wyborach, bo ono też będzie decydowało o naszej otwartości, czy chociażby chęci podjęcia jakiegoś tam ryzyka, prawda, dotyczącego zmiany pracy, zmiany zawodu. Więc najem myślę, że daje tu taką większą swobodę, bo zawsze łatwiej jest zamienić w razie czego mieszkanie na tańsze, albo troszkę dalej oddalone od miasta, sytuacji, w której na przykład jakiś mamy troszeczkę słabszy okres, niż zdecydowanie się na obniżenie rat kredytu, tak? No bo to oznacza, że po prostu musimy zrobić dużo droższą transakcję w sytuacji, w której chcielibyśmy takie mieszkanie zmienić, zamienić, czy zamienić kredyt na najem. Raczej tutaj ta elastyczność jest w przypadku już posiadanego kredytu po prostu u ludzi dużo mniejsza. Aczkolwiek no, najem też ma swoje minusy, tak? No, jest jakiś taki trochę brak poczucia pewnej stabilizacji. To mieszkanie własnościowe daje nam poczucie tej stabilizacji. Też no, część osób no, nie czuje się może jakby była u siebie, tak? No bo to są cudze czasami nawet meble. Nie zawsze wszystkie decyzje możemy podejmować, jeżeli jesteśmy jedynie najemcą. Nie każdy wynajmujący wyraża zgodę na, nie wiem, przemalowanie ścian czy wbicie jakiegoś tam obrazka. No oczywiście pewnie też różne historie są troszeczkę przesadzone i myślę, że co do zasady jest pewna elastyczność w takich relacjach, ale no na pewno no nie możemy tego mieszkania urządzić tak, jakbyśmy chcieli, kiedy jesteśmy właścicielem tego mieszkania. Osoby, które wynajmują, ostatnio natknęłam się na takie badania przez Opodom publikowane, że 86% osób, które wynajmują mieszkanie, to są właściciele tylko tej jednej nieruchomości na wynajem. Więc mówimy tak naprawdę o bardzo rozproszonym rynku osób wynajmujących, co też w pewien sposób no, teoretycznie jest zawarta umowa najmu, ale my też nie wiemy, w którym momencie no, będziemy musieli to mieszkanie opuścić. Teoretycznie mamy umowę na rok, no nie wiemy, czy ta umowa będzie przedłużona. Mamy wynajęte przedszkole dla dziecka, tak? No, to są pewne zmiany, które gdzieś cały czas w takim poczuciu braku stabilizacji funkcjonujemy, więc oczywiście oba rozwiązania mają swoje wady, jak i zalety. No, myślę, że każdy indywidualnie musi się zastanowić, w jakiej jest obecnie sytuacji i w którym kierunku chciałby po prostu podążać. Jeżeli decydujemy się na takie mieszkanie, no oczywiście idealnie by było, gdybyśmy mogli je nabywać za gotówkę i zdecydowana większość transakcji na rynku to są transakcje gotówkowe. Tak jak wspominałeś, w Polsce tych gospodarstw domowych obciążonych kredytem jest około 12%, tak? To porównując to do innych krajów europejskich, no jesteśmy relatywnie mało zadłużonym społeczeństwem, więc no większość tych transakcji jest rzeczywiście gotówkowa i myślę, że duża część osób też traktuje to nie tylko na zaspokojenie takiej swojej potrzeby mieszkaniowej, ale też pewnej takiej długoterminowej inwestycji, no bo my też coś chcemy na koniec dnia posiadać, coś przekazać może w spadku, coś po sobie pozostawić, no to mieszkanie często jest tą jedyną rzeczą, które no czasami trochę siłą, no bo zaciskamy pasa, żeby je zdobyć, no ale gdzieś tam dochodzimy po tych 30 latach spłaconego kredytu do jego własności. I tu uderzyłaś w bardzo istotny problem. Ja tylko powiem jeszcze, że tutaj na wykresie, który widzicie obok, to widzicie linię wykresu mieszkań, które są wynajmowane wolnorynkowo i taki dołek i potem górka, znaczy do góry teraz. Odwrotnie dokładnie w kredytach mieszkaniowych to jest liczba gospodarstw, to jest procent gospodarstw domowych, które mają zadłużone mieszkanie. Widać, że staramy się wyjść z tego zadłużenia. Zobaczymy, jak to się będzie zmieniać. Kiedyś były te procenty, te odsetki na tym samym poziomie, można powiedzieć, ale zaczęły się rozjeżdżać. Ale właśnie oceniając taką pytanie, najem czy własność, no to podstawowy czynnik, który trzeba założyć, to jest jak długo będziemy żyli. No i to jest niewiadoma, bo możesz planować długie życie, a być odwrotnie, a możesz uznać, że długo nie pożyjesz i na złość żyć bardzo, bardzo długo, na złość ZUS-owi oczywiście. Ale
to też zaburza jakby planowanie. No jeżeli coś masz, to kupiłeś mieszkanie na kredyt. Przy obecnych stopach procentowych, kredycie 30 lat, to mniej więcej przez te 30 lat 2 razy kupujesz to mieszkanie, bo to Dokładnie. tak wychodzą mniej więcej te sumy, jeżeli kupowałeś na kredyt, bo zupełnie inny rachunek jest, jeżeli ktoś kupił za gotówkę. Ale jeżeli to kupił na kredyt, to tak wygląda. Nie dość, że kupił to mieszkanie, potem jeszcze zapłacił drugie tyle. Jak wartość tego mieszkania się zmieni w relacji do innych dóbr za 30 lat, tego nikt nie wie i tego w ogóle nie należy obliczać sobie. No i za te 30 lat wchodzisz w wiek emerytalny, no i wtedy możesz skorzystać z różnych dobrodziejstw, czyli na przykład oddać takie mieszkanie w zamian za rentę, teoretycznie za odwróconą hipotekę, gdyby takie były, ale takie rzeczy funkcjonują. Jeżeli jesteś najemcą, no to cały czas to mieszkanie wynajmujesz, nic nie jest twoje i za te 30 lat, przez te 30 lat zapłaciłeś mniej więcej tyle, co jest warte mieszkanie, potem dalej płacisz za to mieszkanie i nic sobie z tego mieszkania, no tak w uproszczeniu, nie odzyskasz. To jest ta zasadnicza różnica, plus te różnice, o których ty powiedziałaś, ale będąc właścicielem też trzeba samemu remontować, to znowu zmienia nam optykę, a jak jesteś najemcą, to te remonty średnio cię obchodzą, możesz zmienić mieszkanie. Problem najemców jest też taki, że to co faktycznie powiedziałaś, w tej chwili tego najmu instytucjonalnego jest mało, właściciele są bardzo rozproszeni i w dodatku mamy ustawę o ochronie praw lokatorów. Część ludzi, którzy mają mieszkania, wolą trzymać je puste, bo boją się konsekwencji tej ustawy. No ale właśnie w związku z tym, co jest, pytam się, lepsze? Nie rozstrzygnęliśmy chyba, prawda? Ale ty masz też propozycję dla ludzi, którzy nie mogą się zdecydować. Może opowiesz o takiej możliwości, która na polskim rynku istnieje, jest mało wykorzystywana, ale czy będzie więcej podmiotów, które oferują takie usługi? Czy to się będzie rozwijać? Czy ma szansę? Jak sądzisz? I co to jest? Powiedz przede wszystkim. Tak, tu mowa o najmie z dojściem do własności. Jest to rozwiązanie, które funkcjonuje szczególnie w Stanach Wielkiej Brytanii już od wielu lat i tam już te mechanizmy i w ogóle programy są rozwinięte i dzielą się na różne jeszcze podgrupy. Natomiast w Polsce właściwie to jest pierwsza taka propozycja profesjonalna, tak, gdzie rzeczywiście to klient wybiera nieruchomość z rynku, dowolne mieszkanie na terenie największych miast właściwie w Polsce. I jeżeli ma 20% wartości nieruchomości, wpłaca 20%, a pozostałą kwotę dopłaca firma. Dzięki tej wpłacie ma obniżony czynsz najmu i w okresie od 2 do 5 lat może taką nieruchomość wynajmować i ten czas po upływie 2 lat, ale nie później niż po 5, ma możliwość na podjęcie decyzji, czy chce tę nieruchomość nabyć, czy po prostu ją wynajmował i chce tę nieruchomość zrezygnować z nabycia. Także jest to rozwiązanie, które daje opcję nabycia, ale nie zmusza klienta oczywiście do wykonania tej opcji. Jest to rozwiązanie, które przede wszystkim jest skierowane do osób, które nie mają zdolności kredytowej, a na przykład zarabiają całkiem dobrze. Okazuje się, że duża grupa osób to są osoby, które na przykład zarabiają w innej walucie i trudno jest im pozyskać jakiekolwiek finansowanie z jakiegokolwiek banku w Polsce. Zgłaszają się też do nas osoby, które mają umowę, która nie spełnia wymogów formalnych i jest przez bank albo w ogóle nieuznawana do zdolności kredytowej, albo po prostu nisko. Ta zdolność kredytowa jest nie taka, jaką te osoby by sobie życzyły, ale rzeczywiście miesięczne te wpływy są na tyle wysokie, że te osoby byłyby w stanie spokojnie taki czynsz najmu spłacać. Więc jest to propozycja, myślę, dla osób przede wszystkim niezagospodarowanych przez rynek bankowy, bądź osoby, które nie mają tak wysokiej zdolności, jakby sobie na dany moment życzyły. Ten najem z dojściem do własności jest też o tyle ciekawym rozwiązaniem, że klient przez ten cały okres ma możliwość
dopłacania do ceny mieszkania. To znaczy, jeżeli wyjściowo zapłacił jedynie 20%, bo są osoby, które decydują się na wyższe wpłaty początkowe, tym samym obniżając sobie ten czynsz najmu miesięczny, bo na przykład jeżeli ktoś płaci 40% wartości nieruchomości, to płaci 60% czynszu najmu. Im więcej wpłaci na początku, tym proporcjonalnie ten czynsz najmu mu się obniża. Tutaj muszę przerwę, bo to chciałem, żebyśmy doprecyzowali dla naszych widzów, bo może być to niezrozumiałe. Po pierwsze, jedna rzecz, powiedziałaś, że to obejmuje główne miasta. To nie jest powiedziane, że ustawowo obejmuje główne miasta, tylko praktyka rynkowa jest taka, że to robi się w tych miastach, gdzie jest większa płynność rynku po prostu. To jest jedna rzecz. Po drugie, ten czynsz najmu, czyli to jest tak, załóżmy, że jest jakiś taki czynsz sprawiedliwy, nie wiem jak to nazwać, taki właściwy, ustalony przez rynkowy. No, to ustalamy sobie, bo to zawsze może być dyskusja, czy to jest 50 zł mniej czy więcej i od tego czynszu, od takiego poziomu czynszu są te obniżki tej ceny, czyli ktoś wpłaca jakieś pieniądze, wynajmuje te mieszkanie taniej, no ale potem oczywiście musi jakąś jeszcze przecież cenę za te mieszkanie zapłacić. Nie oddacie mu tego za darmo, czy nigdy. W ogóle ta ustawa nie jest tak pomyślana, żeby ktoś oddawał za darmo. Przepraszam i teraz kontynuuj. Oczywiście cena nieruchomości jest określona w momencie nabycia przez klienta mieszkania. I to, co jest też ciekawym rozwiązaniem, to raz na kwartał klient ma możliwość dopłacania do ceny mieszkania. Nie jest zobowiązany do tego, ale ma taką możliwość. Więc 4 razy do roku może 1, 2, 5%, 10%, nawet do 20% rocznie uzupełniać tej ceny nieruchomości rocznie, tak aby po tych 5 latach rzeczywiście móc dojść do tej własności. Ja też prowadziłam ciekawe rozmowy z osobami, bo zainteresował mnie szczególnie jeden pan, który mi powiedział, no to ile procent on będzie mógł rocznie, prawda, dopłacać do tej nieruchomości. Więc ja mówię, no zgodnie z naszymi założeniami jest to do 20% rocznie, aby uzupełniać tę wartość. No i otrzymałam od pana informację, że on to nawet by wolał trochę więcej, bo on się boi, że jak te pieniądze będą u niego na rachunku, to on je zaraz wyda, więc on wolałby jak najszybciej je po prostu do tej ceny mieszkania od razu przekazywać. Oczywiście mnie to zaskoczyło, ale z drugiej strony sobie myślę, że jest to troszeczkę taki program zmuszający do oszczędzania, tak? No bo my byśmy może jakieś tam środki, które pozyskamy, szybko wydali na wakacje czy jakieś inne przyjemności, no ale mamy ten cel, do którego w tym krótkim terminie od 2 do 5 lat dążymy i tę nieruchomość chcemy nabyć. Więc niektóre osoby rzeczywiście korzystają z takich regularnych dopłat i regularnie dopłacają, ale jest też grupa osób, która po prostu wpłaca te minimalne, wymagane 20%, uiszcza ten czynsz w wysokości 80% rynkowej stawki najmu i dopiero po upływie tych 2, 3, 4 albo 5 lat decyduje się na dopłacenie pozostałej wartości nieruchomości. Powiedz mi tak, jak to jest popularne na świecie w ogóle rozwiązanie i no w Polsce wiadomo, jest spora grupa ludzi, którzy po prostu pracują dla firm zagranicznych, nawet mieszkając w Polsce i mają to nieszczęście, że nie zarabiają w złotówkach. To już jest ich problem. A może ktoś się spodziewa spadku, że dostanie wkrótce albo wygra na loterii, to założył się. To są takie grupy ludzi. Jak to jest popularne na świecie? Bo w Polsce to na razie chyba w ogóle pierwsze kroki. Nie mówię o was, ale w ogóle na rynku to takie średnio popularne rozwiązanie. I niektórzy myślą, że w TBS-ach to mogą zrobić, a tego nie ma w TBS-ie. No nie, tego w TBS-ie nie ma. To raczej jest forma reklamy TBS-u niż rzeczywiście możliwości takiego regularnego dojścia do własności. W Polsce nie ma jeszcze żadnych badań też zrobionych, no bo nie ma wypracowanego rynku najmu z dojściem do własności. Jest ustawa, która reguluje tą usługę. Też oczywiście dzięki temu, że mamy ustawę, no są też określone zabezpieczenia tego klienta, wymogi jakby formalne, więc tutaj od tej strony wszystko jest bezpieczne i
i taką ofertę można zaproponować. Jest to propozycja na pewno bardzo popularna w Stanach i w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii są też programy rządowe, które wspierają w ogóle najem z dojściem do własności, niejako zachęcając na przykład deweloperów, aby budowali pod takie rozwiązania. Niektóre podmioty na przykład nie muszą opłacać podatku od nieruchomości, jeżeli to jest związane z takim najmem, dojściem do własności. Firmy zarządzające nieruchomościami mają też specjalne ulgi i zachęty do tego, żeby w ogóle w tym programie uczestniczyć. Na pewno też się łączy to z tym, że chociażby w takim Londynie stawki są po prostu bardzo wysokie i nieruchomości są ciężko osiągalne dla przeciętnego obywatela mieszkającego w Londynie. W Stanach natomiast z informacji, które udało mi się pozyskać, jest to bardzo popularna usługa, ale też w dużej mierze ona służy do tego, aby zbudować sobie zdolność kredytową. I to rozwiązanie w Polsce, one oczywiście też jakby docelowo może do tego służyć, no bo my tej zdolności na ten moment nie mamy, no ale potrzebujemy na przykład tego okresu przejściowego najkrótszego, czyli 2 lat, bo zmieniliśmy pracę, zaczynamy pracować na umowę o pracę, zaczynamy regulować pewne zobowiązania i spłacać tak, aby ta historia kredytowa nam się budowała. W Stanach jest troszeczkę to bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o to budowanie i te scoringi związane z możliwością pozyskania kredytu, ale jest to takie, można powiedzieć, finansowanie pomostowe, to znaczy pomiędzy obecną sytuacją, kiedy jedynie mogę być najemcą, do sytuacji, w której mam zdolność i będę mógł tę zdolność potem po upływie tych na przykład minimalnych 2 lat posiadać. Także no, u nas to jest dopiero badanie rynku i sprawdzanie, na ile ten produkt będzie popularny i rzeczywiście będzie taką trzecią formą, no bo najprościej jest oczywiście nabyć za gotówkę, o ile ją posiadamy. No drugą formę kredyt, o ile tę zdolność mamy. To jest bardzo drobny problem, posiadanie gotówki. A jak masz tam 500 000 albo 1 000 000, no to co cię to obchodzi w zasadzie, tak? Ale dokładnie. Ale problem. W sytuacji, w której jakby ani nie mamy gotówki, a z tą zdolnością jest trudno, no jest to trzecia droga, którą możemy spróbować podążać i rzeczywiście zrobić wszystko, aby dojść do tego posiadania nieruchomości. To, co mówiłeś o spadku, to też jest ciekawa rzecz, bo oczywiście no, możemy liczyć na jakiś tam spadek, ale ten najem z dojściem do własności jest też ciekawą opcją dla osób, które na przykład już uzyskały jakiś spadek czy jakąś nieruchomość tytułem darowizny, ale na przykład no, obowiązuje ich okres taki 5-letni, że nie mogą tej nieruchomości sprzedać, bo nie chcą płacić podatku związanego ze sprzedażą tej nieruchomości, ale na rynku na przykład pojawiło się mieszkanie, które bardziej odpowiada im potrzebom, albo w innym mieście niż rzeczywiście ta nieruchomość darowana czy odziedziczona jest. I klienci decydują się na najem z dojściem do własności, na przykład wiedząc, że za 2-3 lata ten okres podatkowy im minie i będą tą nieruchomość mogli już sobie sprzedać, też po części finansując na przykład nabycie tej wybranej przez nich obecnie bardziej spełniającej ich oczekiwania nieruchomości. Także no to też jest propozycja dla osób, którzy można powiedzieć, że są bogaci w aktywa, ale mniej w regularny taki dopływ gotówki. Można też kupić, znaczy wynająć z dojściem do własności, a posiadane mieszkanie wynająć, tak? Więc wtedy te czynsze jakoś się mogą kompensować, a to bywa różnie, bo nigdy nie wiesz, co cię w życiu czeka i zmieniasz pracę, może będziesz mieszkał w innym mieście, może tak, może nie, może się to opłacać, może nie. Trzeba po prostu liczyć. I ja myślę, że tak rozmawiając o tym właśnie, czy być najemcą, czy mieć mieszkanie, co lepsze, to po prostu nie ma jednej odpowiedzi dobrej dla każdego. Każda osoba, każdy z Was musi sobie sam ocenić swoją sytuację, swój styl życia też i to, co chcecie osiągnąć. No i najtrudniejsza decyzja, musicie ustalić, ile podejrzewacie, że będziecie jeszcze żyli, bo to jest jeden z głównych elementów, żeby zbadać ekonomicznie, co się opłaca, co nie. Zwracam jednak uwagę, że faktycznie w tych krajach, głównie tych z językiem niemieckim dominującym, no Szwajcaria tam ma różne języki, ale też tam po niemiecku mówią gdzie, to jednak ten najem
jest bardzo, bardzo popularną formą posiadania mieszkania. Tam są zresztą w ogóle najemcy mają na przykład swoje stowarzyszenia, są jakoś zorganizowani. W Polsce jest to taki trochę dziki rynek jeszcze i no tak jak powiedziałaś, ten najem instytucjonalny w ogóle i ten najem instytucjonalny z dojściem do wartości i częściowo najem okazjonalny miał trochę łagodzić dziwne przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, ale chyba w ogóle jest, ja uważam, że warto byłoby się temu przyjrzeć i stworzyć jakieś takie bardziej racjonalne prawo co do najmu, bo nie każdy musi mieszkać w swoim własnym mieszkaniu. Poza tym zawsze jest potrzebna pula mieszkań takich wolnych do wynajęcia, bo podróżujemy, no musimy po prostu, jeździmy na studia, różne rzeczy robimy i taka pula musi istnieć, ale też są ludzie wynajmujący mieszkanie, ten drobny najem rozproszony, to jest cecha polskiego rynku. Praktycznie nie ma tej instytucji i teraz tych drobnych najemców namnożyło się. W niektórych miastach to po prostu ich przyrosło bardzo dużo. Rynek najmu w tej chwili stanął. Wchodzi jednak ten najem instytucjonalny i te PRS-y, one wchodzą, ale w duże miasta i w takie najlepsze lokalizacje. Jak będzie się rozwijał, czy w ogóle jakąś taką diagnozę postawisz, jak się będzie rozwijał rynek wynajmu z punktu widzenia wynajmującego? Konkurencji dla tych drobnych, konkurencji tej instytucji, co się będzie dalej działo, co może się dziać? Znaczy, tu można spojrzeć oczywiście z różnych stron na ten problem, tak? No bo co do zasady, w ogóle posiadanie mieszkania, jeżeli mamy dodatkowe środki i możemy sobie pozwolić na to drugie mieszkanie, które wynajmujemy, to było taką najprostszą formą inwestycji dla większości Polaków, tak? No bo to jest, jednak kupuję coś, co mogę zobaczyć, co mogę dotknąć, jest to mieszkanie. Też mniej więcej dość łatwo jest je wynająć, więc i policzyć, jakie będę czerpać zyski z takiego najmu. Więc to jest taka najprostsza forma lokowania oszczędności, ale również też najbardziej optymalna ze względów podatkowych, chociażby sposób dziedziczenia takich nieruchomości. Tak, no jakby zawsze była ta własność i dochodzenie do tej własności u nas bardzo promowane. Jeżeli chodzi o sam wynajem i opłacalność takiego wynajmu, myślę, że troszeczkę inaczej patrzą na niego na przykład osoby, które decydują się na nabycie drugiej nieruchomości, ale na kredyt. Bo też niektórzy decydują się na nabycie drugiej nieruchomości na kredyt i ją wynajmują, no to tutaj jakby ciężko prognozować, no bo to trzeba jeszcze odnosić do tego, jakie jest obciążenie tego kredytu, czy ten najem nam pokrywa tą ratę, a co jeśli tu się najemca wyprowadzi, a ja stracę pracę. No troszeczkę za dużo się robi niewiadomych i tutaj w ogóle ciężko pokusić się o jakąś analizę, czy tej osobie to się będzie opłacało, czy nie. Natomiast w takim klasycznym formie myślę, że co do zasady zawsze będzie dużo osób indywidualnych, które będą decydowały się na wynajmowanie swojej nieruchomości. Są po części też osoby, które kupują i trzymają, tak jak wspominałeś, boją się wynajmować, bo boją się po prostu lokatorów i tego, że rzeczywiście będą musieli przez lata utrzymywać osoby, zamiast czerpać pożytki z takiej nieruchomości. I ja też osobiście spotkałam osoby, które wolały sprzedać, niż to mieszkanie posiadać i wynajmować, żeby nie mieć problemu, tak? Ja myślę, że co do zasady, na pewno rynek PRS-ów będzie się rozwijał w Polsce. Zapewne będzie dotyczył jak na razie tych największych miast, bo są to też miasta, w których jest największe życie biznesowe, gdzie są studenci, gdzie rzeczywiście ten rynek jest co do zasady płynny i te PRS-y będą ten swój udział w rynku zwiększać. Ja natomiast uważam, że jest to dobrze, to znaczy zawsze pewna profesjonalizacja rynku dobrze wpływa na sam rynek, no bo wtedy też będzie i większa konkurencja co do chociażby standardu takiej nieruchomości, bo często te nieruchomości wprowadzane przez duże fundusze to są po prostu na bardzo wysokim standardzie przygotowane nieruchomości, też przez to troszeczkę droższe,
no bo ja mogę sobie też elastycznie często wybrać dziś 3 pokoje, za miesiąc 2 pokoje, no gdzieś takie mieszkania w abonamencie też są bardzo ciekawym rozwiązaniem i myślę, że taką troszeczkę pieśnią przyszłości, to znaczy wszystko wskazuje na to, że my lubimy, prawda, jeździmy samochodami, które wynajmujemy bądź bierzemy w leasingu, korzystamy z różnych platform streamingowych, więc może te nieruchomości też staną się jedną z takich form, gdzie my po prostu wolimy płacić za jakąś część najmu i sobie dowolnie zmieniać i dostosowywać do swoich aktualnych potrzeb. Więc na pewno ten rynek będzie się rozwijał, będzie się profesjonalizował, aczkolwiek takie patrzenie na to, jakie są zwroty z tego rynku najmu, że teraz stawki rosną, teraz stawki maleją, ja myślę, że jakby tak spojrzeć w długim okresie, i takie też badania kiedyś były robione, bodajże od 1800, już nie pamiętam którego roku, badano, jaki był zwrot z różnych aktywów, tak, obligacji, akcji, właśnie nieruchomości, które są wynajęte. No i się okazuje, że te wynajęte nieruchomości razem z akcjami no, stanowiły najwyższą formę zwrotu, tak patrząc na przestrzeni naprawdę już kilkudziesięciu, jak nie set lat. Więc docelowo myślę, że to w pewien sposób zawsze będzie forma dywersyfikacji majątku dla części osób, ale też większa część, myślę, społeczeństwa będzie szła w stronę tego najmu i jest duży rynek tutaj do zagospodarowania. Mamy też rynek chociażby tych akademików, prawda? I widzimy, jakie są liczby, już jakby nie chcę przytaczać konkretnych, bo nie pamiętam, natomiast zrobiło na mnie wrażenie dużej skali niedoboru akademików w stosunku do faktycznych potrzeb studentów w Polsce, bo te akademiki, które są prowadzone przez uczelnie, one po prostu nie wystarczają i duża część osób wynajmuje mieszkania na rynku, często współdzieląc pokoje, bo nie stać ich jest na wynajęcie całej nieruchomości. Jednak patrząc w ogóle na takie statystyki, to wcale nie studenci są najwyższym odsetkiem osób wynajmujących, tylko to pokolenie kolejne, czyli takie 25-34. To jest ta grupa głównych najemców w Polsce, czyli osób, które już wyszły z okresu studiów, ale nie jest ich jeszcze stać na to, żeby na przykład nabyć taką nieruchomość, bo nie mają zdolności albo nie mają wkładu własnego, a z drugiej strony no są to osoby, które może jeszcze żyją samotnie, które jeszcze nie mają takiej potrzeby, żeby jakąś tam taką stabilizację w postaci nieruchomości sobie zapewniać. Znaczy kolejne pokolenia mają różne podejście do życia i niektórzy wolą żyć zamiast zarobić się na śmierć. Dla na przykład tylko tego, żeby zapłacić komuś kredyt za mieszkanie. Tak, to też trzeba o tym pamiętać. Ty powiedziałaś o tym, że będzie więcej, ale najemców czy wynajmujących? Miałaś na myśli najemców? Myślę, że i wynajmujących, i najemców. To znaczy najemców na pewno w porównaniu do obecnej sytuacji będzie więcej, a w przypadku wynajmujących myślę, że się trochę zmieni struktura wynajmujących. Właśnie, już mniej będzie tego rozproszonej grupy, a większy udział będą stanowiły profesjonalne też podmioty. Znaczy te profesjonalne podmioty są troszeczkę ciągle przerażone tą ustawą o ochronie praw lokatorów. Ich nie mamy. Wchodzenie tych profesjonalnych podmiotów, czyli PRS-ów w różnych krajach jest różnie odbierane, bo pamiętamy przecież demonstracje na ulicach Berlina, najemców i to też trzeba tak pamiętać, że on wchodzi, taki podmiot w jakieś miejsce, on czasami nawet, słuchaj, stosuje takie stawki, wbrew pozorom, nawet w Warszawie, jak one są tutaj takie przecież miejsca, gdzie jest sporo tych budynków, to te stawki były konkurencyjne w stosunku do tego, co było na wolnym rynku. Były mniej więcej takie same, może nawet troszeczkę niższe, ale komfort budynku, nawet nie tyle samego mieszkania, tylko komfort budynku jest większy. Czasami te budynki są właśnie przygotowane pod najemców, mogą mieć pralnie, różne takie rzeczy, które po co masz sobie pralkę kupować i w ogóle po cholerę ci to się z tym zmagać. A poza tym taki zazwyczaj najemca instytucjonalny jest stabilny emocjonalnie, bardziej, tak powiedzmy, bardziej przewidywalny niż ten prywatny i w Polsce ogromnie przybyło ostatnio tych wynajmujących prywatnych z różnych powodów. I ja sądzę nawet, że no, tak jak teraz widzimy przynajmniej, to ten rynek już jakieś takie nasycenie
tymi mieszkaniami do wynajęcia, nawet w tym prywatnym wynajmie, w niektórych miejscowościach już osiągnął takie nasycenie. To ROI na poziomie 4%, to nie jest jakiś zachwyt, chociaż na zachodzie to się nadal wydaje duże, ale tak to wygląda i szczerze mówiąc, ja spodziewam się, że w dłuższej perspektywie, jeżeli by było prawodawstwo bardziej przyjazne tym PRS-om, to ten najem taki prywatny, indywidualny będzie wypierany z tego rynku najmu, przynajmniej w tych wiodących miastach, a one zresztą w ogóle stanowią głównie ten rynek. Do jakiegoś małego miasteczka po prostu taki fundusz nie wejdzie, bo mu się to nie będzie opłacało, ale tak sądzę, że tak to może wyglądać. Rozumiem, że się zgadzasz, bo kiwasz głową. Zgadzam się z Tobą i też przyszło mi do głowy jeszcze takie nasze doświadczenie związane z najmem w mniejszych miejscowościach, bo mamy osoby, które zgłaszały się właśnie w zakresie najmu z dojściem do własności, na przykład Żyrardów, Nowy Dwór Mazowiecki, Ząbki, czyli te miejscowości dookoła Warszawy. I tam jak weryfikowaliśmy stawki rynkowe najmu, to w stosunku do wartości nieruchomości one dawały dużo wyższe zwroty niż sama Warszawa. Po prostu tam jest tak mało nieruchomości na wynajem, że te stawki są po prostu wysokie i okazuje się, że czasami jest łatwiej znaleźć w dużym mieście mieszkanie na wynajem gdzieś w takich naprawdę już obrzeżach niż w tym mieście, satelicie można powiedzieć, warszawskiej. Więc też jestem ciekawa, o ile te PRS-y, tak jak mówisz, to będą zapewne duże, te największe aglomeracje. Jestem też bardzo ciekawa, jak będzie się rozwijał ten rynek najmu w tych trochę mniejszych miejscowościach, które obecnie ludzie w dużej części też wybierają sobie jako docelowe miejsce zamieszkania, z różnych przyczyn, bo chociażby ta praca zdalna umożliwia im, że nie muszą mieszkać w Warszawie, mogą mieszkać gdzieś w mieście dookoła. Ceny nieruchomości są też odpowiednio niższe, może jakość życia nawet jest też lepsza. Więc tu jestem bardzo ciekawa też, jaki udział będą miały te mniejsze miejscowości, które obecnie rzeczywiście widać nawet w danych, że nastąpił taki zwrot w stosunku, że ludzie zaczynają wyjeżdżać poza duże miasta, tak? Zaczynają osiedlać się w tych tańszych miejscowościach dookoła. To co powiedziałaś, to jest w ogóle trend i to bardzo wyraźny. W Niemczech to bardzo widać i to nawet niekoniecznie wynoszą się oni czasami do tych miejscowości satelickich, a czasami po prostu na jakieś obrzeża, zapadłe krańce miast, bo tam jest po prostu taniej. I mamy też do czynienia z takim paradoksem, że to centrum zaczyna się gdzieniegdzie wyludniać, bo oczekiwania cenowe, czy to sprzedających, czy wynajmujących są ogromne, a ludzie stwierdzają, po cholerę mam tyle płacić. Za co? Jeszcze za to mieszkanie w tym betonie? Spójrzmy się na Warszawę. Czy centrum Warszawy jest naprawdę atrakcyjne do mieszkania? Zależy, co chcesz. Oczywiście, na przykład taki słynny budynek na Złotej, to super miejsce, bardzo dobre, koło dworca centralnego i różnych związanych z tym atrakcji i tak naprawdę w miejscu, które po 18 jest puste. Jeszcze te małe miejscowości. Te małe miejscowości jest większe ROI oczywiście, ale też ono czasami jest takie troszeczkę papierowe, bo ono uwzględnia, na przykład liczymy sobie, że będziemy mieli tylko 1 miesiąc pusty, bez najemcy. A często w takiej małej miejscowości to jest zarówno problem, że tak, jak chcesz być najemcą, szukasz mieszkania, to akurat go nie ma, a jak masz puste, to akurat nie ma najemcy i to jest istotny problem. Ale ruch do tych mniejszych miejscowości jest, to widać, nawet prognoza demograficzna GUS-u tak właśnie pokazuje, że będzie wynoszenie się i będzie te powiaty, a właściwie gminy wkoło dużych miast będą zyskiwały mieszkańców. Tak, zgadza się. Ja też jestem ciekawa momentu, w którym w Polsce stanie się popularne mieszkania dla wynajem, ale dla seniorów. W sytuacji, w której oni będą chcieli rezygnować rzeczywiście z miejsca, w którym mieszkają, żeby trochę tak jak patrzymy sobie w Stanach,
móc po prostu być w pewnej społeczności też osób o zbliżonych do siebie, nie wiem, oczekiwaniach, sposobie spędzania czasu. Bo nie mówię o takich klasycznych domach opieki, prawda, gdzie osoby gdzieś tam potrzebują wsparcia, tylko mówię o bardziej takim hosted living, tak, że osoby po prostu żyją sobie w fajnym miejscu, w ładnej nieruchomości, w której mogą sobie współdzielić wspólne części, jeżeli mają potrzebę wyjścia, prawda, żeby nie być tam przez cały dzień jakoś samotnie spędzać czas. I jakby myślę, że to też jest kierunek, w którym ten najem będzie się rozwijał. Nie wiem jak szybko, ponieważ no tutaj też to wymaga pewnych zasobów finansowych w pewnym wieku, żeby móc sobie po prostu na coś takiego pozwolić. Ale myślę, że to też jest kierunek, który warto obserwować. Znaczy to jest w ogóle cały rynek i mogę powiedzieć o przykładzie cukierkowego Bornholmu, na którym normalnie mieszkańcy to mieszkają w domkach z kwiatkami, z ogródkiem i w ogóle jak w bombonierce, a jak już są starsi, to się przenoszą do takich tylko mniejszych, takich samych domków, na takie osiedle takich samych domków z ogródkiem, z bombonierką, gdzie akurat mają zapewnioną pielęgniarkę. To nie jest dom opieki, nie jest ten taki już, gdzie to jest ostatnie momenty życia, tylko tak to wygląda, ale to są często ludzie, którzy po prostu byli właścicielami tamtych domów i jakoś tam to dalej się stało, że w takim domu mogli się z różnych powodów znaleźć. W ogóle ten rynek w Polsce jest absolutnie nieobsłużony, bo w Polsce jest też wiele osób, które są starsze, mieszkały w domach i na przykład wybudowały sobie dom w połowie lat 90., 380 metrów kwadratowych, 5 pokoi, salon 100-metrowy, przyjęć już nie ma, zabaw już nie ma, dzieci z wnukami nie chcą przyjeżdżać i tylko ogrzewanie takiego domu i ludzie marzą, żeby to sprzedać, nikt tego nie chce kupić, znaczy niewiele osób chce to kupić, coś takiego i chcieliby na przykład albo apartament fajny, albo właśnie taki mały domek z ogródkiem i też nie ma tej oferty specjalnie dla nich, bo jak są budowane takie małe domki, to są segmenty, no a dlaczego jak masz 80 lat, czy tam 70 parę, to dlaczego masz sobie fundować na starość bieganie po schodach? Podsumowując, sami musicie wybrać, czy lepiej wynajmować, czy być właścicielem. Znaleźliście też, chociaż to ostatnio mało modne, trzecią drogę albo powiedzmy inną drogę do dojścia do własności, powiedzmy poprawniej, nawet jak nie macie w tej chwili dużej zdolności kredytowej. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje też również nowych tematów, opinie o rynku i przypominam, że wszystkie te dane, które ja przeczytałem i sporo wykresów, sporo dodatkowych informacji, no z powodów technicznych zamieszczam po prostu na stronie symen24.pl, bo tam będą dla Was one bardziej widoczne, link na dole i link w przypiętym komentarzu. No i cóż, wspierajcie nas również, w zamian dostaniecie coś więcej, możecie to sprawdzić na playliście dla wspierających i co? Trzymajcie się, cześć, czołem. Dziękuję.